tym odcinku pokażę Wam wschodnią Ugandę, gdzie historia o złocie i diamentach wcale nie jest bajką, a brutalną rzeczywistością. To tutaj ziemia kryje skarby warte miliardy, a ludzie wciąż walczą o przetrwanie. Ale złoto to dopiero początek. Spróbują mnie przekonać do swojej wiary zielonoświątkowi księża. Zobaczymy, jak im pójdzie w tej rozmowie. Odwiedzimy też lokalny market, pełen kolorów, zapachów i opowieści, a potem wejdziemy na teren budowy katedry, gdzie beton i modlitwa zdają się mieszać w równych proporcjach. Zapraszam Was do tej niezwykłej podróży. No to co? Kręcimy przygodę! Droga do Moroto to 10 godzin przez jedne z najbardziej niegościnnych terenów Ugandy. Krajobraz za oknem autobusu zmienia się powoli. Zielone pola wokół Jinja ustępują miejsca wysuszonej, popękanej ziemi Karamodża. To tutaj ludzie od pokoleń żyją w rytmie wyznaczanym przez deszcz, którego w ostatnich latach zaczęło dramatycznie brakować. Susza jest tutaj bardziej dotkliwa niż gdziekolwiek indziej, a ziemia zamiast rodzić życie zaczęła kryć pod sobą bogactwa, które przyciągają ludzi z zewnątrz. Złoto i diamenty brzmią jak obietnica lepszego życia, ale w Moroto to obietnica, która dla wielu stała się przekleństwem. Międzynarodowe firmy, głównie z Chin, zjawiają się tutaj z wielkimi maszynami i jeszcze większymi ambicjami. Mieszkańcy, którzy całe życie uprawiali tę ziemię, patrzą na to z obawą. Dla nich ziemia to nie inwestycja, to życie. Spotkam się z tymi ludźmi, poznam ich historię i dowiem się, co naprawdę znaczy mieszkać na ziemi, która dla jednych jest domem, a dla innych kopalnią złota. Ale zanim tam dotrzemy, ta podróż dostarcza mi więcej wrażeń niż się spodziewałem. Po kilku godzinach jazdy autobus nagle się zatrzymuje. Okazuje się, że przed nami cysterna z paliwem wpadła do rowu. Droga była kompletnie zablokowana w obu kierunkach. Autobusy, ciężarówki, motory, wszystko stanęło. Przez chwilę napięcie w autobusie było wyczuwalne. Paliwo, słońce, przypadkowa iskra. No cóż, miałem nadzieję, że nie dojdzie do żadnej eksplozji. Minęły 2 godziny, zanim na miejsce dotarł dźwig. Kiedy cysterna została odholowana, droga była znów przejezdna. Wszyscy odetchnęli z ulgą i wsiedli do swoich pojazdów, jakby ta niecodzienna przeszkoda była tylko jednym z elementów codzienności na ugandyjskich drogach. Zanim dotrzemy na miejsce, ta podróż daje mi czas, żeby wszystko przemyśleć. Autobus pełen jest ludzi z tobołkami na kolanach, z dziećmi na rękach. Niektórzy jadą w nadziei na lepsze życie, inni po prostu wracają do domu. Nagle gdzieś w połowie drogi staje się coś niesamowitego. Deszcz. Deszcz w miejscu, gdzie każdy jego skrawek jest na wagę złota. Krople zaczynają uderzać w dach autobusu, najpierw delikatnie, jakby nieśmiało, a potem z siłą, jakiej nikt się tutaj nie spodziewał. Woda zaczyna wlewać się przez szczeliny w szybach, wąskie stróżki zmieniają się w małe strumyki. Ludzie w autobusie reagują różnie. Jedni próbują zatkać przecieki ubraniami, inni śmieją się, jakby to był cud, a jeszcze inni po prostu milczą, zapatrzeni w padający deszcz. W tym momencie dociera do mnie, jak wiele ta woda znaczy dla tej ziemi. To nie jest tylko burza, to przypomnienie, że życie wciąż tu walczy. Może dla kogoś to znak, że Moroto to nie tylko historia suszy i złota, ale też miejsce, gdzie wciąż jest nadzieja. Droga wciąż trwa, ale myślami już jestem w Moroto. Jak to miejsce zmienia ludzi, którzy tam przyjeżdżają? Czy ja zmienię się po tej podróży? Nie wiem, ale jedno jest pewne. Ta ziemia, jej deszcz i ludzie mają więcej historii, niż można opowiedzieć w jednej podróży. W końcu po 10 blisko godzinach dojeżdżam do Moroto. U podnóża góry Moroto znajdujemy się w północno-wschodniej części Ugandy. Jestem wykończony, ale słuchajcie, nawet nie tyle standardem tego autobusu, bo nie było źle, pomimo że po jednej stronie w rzędzie 3 osoby siedziały, po drugiej 2, więc około 70 osób. Tylko byłem zmiażdżony po prostu tymi chopkami, które idą w pakiecie razy 5. 2 razy po 4 w odległości kilkunastu metrów i później duża hopa. Siedziałem z samego tyłu i podskakiwałem za każdym razem, głowa mi chce eksplodować. Ale to też może ciśnienie. Warunki są świetne, około 25 stopni. No, spędziłem całą niedzielę w tym autobusie, więc pora teraz znaleźć coś do spania. Dzień dobry moi drodzy, witam serdecznie z Moroto, północna Uganda. Wyspałem się 9 godzin, coś pięknego, bo ostatnie dni biegałem jak z rzepem przy ogonie, po 6-7 godzin, ciężkie podróże, nieważne.
Zaczynamy nową przygodę. Na początek pokażę Wam tutaj taki hotel, który znalazłem poprzez kolegę, który mnie zgarnął na motorku. Jest to powszechne, kiedy lądujecie gdzieś na jakimś dworcu. Od razu jest tłum ludzi wokół Was, najczęściej właścicielem motocykli, oni się nazywają Boda Boda. Tak nazywają potocznie te taksi motorki. No i zawozi Was z reguły cena jest 5000 szylingów ugandyjskich, więc około jakieś 5 zł. Wszędzie można dojechać, więc $1.20. No i przywiózł mnie do jednego hotelu, do drugiego hotelu. Nie było w żadnym Wi-Fi, tutaj też nie ma Wi-Fi, ale machnąłem na to ręką. Korzystam z takiego eSIM-a 1 gigabajtowego, więc dałem rodzinie znać i znajomym, żeby się nie martwili. No i poszedłem spać. Tam widać kawałek grani na górę Moroto, zaraz za tym budynkiem. Przejścia ciekawe, no takie z plecakiem ciężko na balkonie. I tu wchodzimy do tego pokoju za 40 zł. Klasyka, czyli biurko, krzesło, łóżko podwójne, moskitera robi robotę, bo słuchajcie, w nocy nie wiem co tutaj latało, nie wiem, nie sprawdzałem, nie świeciłem, na pewno nie był to komar. Tu jest drugie łóżko, mamy też balkon do dyspozycji, można sobie tutaj papieroska zapalić. Dzisiaj jest też tutaj jakieś spotkanie misjonarzy. Wczoraj rozmawiałem z pastorką Grace i może mi się dzisiaj uda albo jutro pojechać do plemienia Karamondża i spędzić z nim trochę czasu, bo jeżdżą tam do nich z misją, więc rozpuszczę włosy w stylu Jezusa i lecimy. Można sobie poczytać fragmenty z Biblii. No, modlitwa zawsze na propsie, jest ręczniczek, klapki, których się nigdy nie używam, no i łazienka. Umywalka nie działa, ale ten prysznic działa. Trochę się przyzwyczaiłem do tego na Sri Lance, że jest tylko zimna woda. No ale cóż z tego? Ważne, że jest woda i można się wymyć. Wcale nie jest taka zimna. Trzeba się troszeczkę tylko przyzwyczaić. Mam tutaj panią, którą poprosiłem o zrobienie prania. Wiecie co, tak zapytałem się, no ile to kosztuje, a ona mówi, że po prostu potrzebuje pieniędzy na mydło, żeby to wyprać, czy proszek. No tak tu jest. Życie z dnia na dzień. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, jak jesteście w Afryce, w takich różnych warunkach, polecam wyczepać bardzo dokładnie obuwie, zanim się je włoży przed wyruszeniem w drogę. Bo można znaleźć różne ciekawe zwierzaczki, zwłaszcza w Kenii były takie jakieś robale, więc nawet chłopaki z reprezentacji Polski mieli bardzo dużo butów do biegania. Jak zaczęli czepać, to jeden z nich wziął wszystkie buty, po prostu schował do pokoju, bo nie chciał być takich przykrych niespodzianek. No, zwierzaczki takiej wielkości dobrych kilku, nawet 5 centymetrów. Let me speak just to the father. Hello, father. How are you? Good morning. Good morning. How are you? Good to see you. I feel very good My name? energy. Yes. Your name? Geoffrey. Geoffrey. Yes. And father? Michael. Father Michael. I'm Michael too. Yes, yes. Happy to meet you, my namesake. It's a blessing. Yeah. That's true. In Hebrew, Michael means whoever The great angel. who's God or something like that. Yeah. The So you have a meeting here today? yeah. I am going to commission the leaders. Consecrating. In Okay. other words. Okay. Yeah, consecrating the leaders of this city. Oh, big day. Yes. Big day. Yeah. That's my wife. Oh, pleased to meet you. I don't know, Zada. How are you? I'm Michael. It's easy to remember. Pleased to meet you. She's Milka. Milka? Yep. Have you gotten in touch with some It's communities? today. No, I arrived last night. Hey. I arrived Yes, last night. okay. So you are new.
Yeah. So where do you plan to go today? I got a Kenneth on the Boda Boda. He will show me around, and around 3 o'clock. Why do you Call me prefer Boda after Boda? 10 minutes. Why do I prefer? Yes. Because it's Let cool. me finish. You don't mind of your safety so much? You know, it doesn't go, fast. So, I've been using this in many countries, so I like it. I'm not, as I said, I'm not a tourist. So when I ask you like this, at times I know how some communities behave and like this. I know it's like it's all around the world. Like Yes. you find someone Some who's good, yeah, in some somewhere, good, some yeah, bad. yeah, But in general, 90% people want peace, Yes. and they are good people. Exactly. But sometimes, like I've been in through hell in Lebanon. You know Lebanon? Yes, we are. I don't know. I did not reach, but I hear and I read. Yeah, and I went there after Christmas for a few days, just few days to see things, and I was taken. Oh, my good. Yeah, like hat on my head, Yes. chains on the knee. Yeah, they didn't hurt me, but they were investigating Yes, because yes. I Right. do videos, Yeah, okay, and they thought I'm a spy. Mm-mm. Israeli spy. I spent 3 nights in a jail with murderers. So Boda Boda safety, I understand the concern, Yes, but yes. sometimes you turn in the wrong alley and it can be trouble. It's true. Yeah, so it's like in life, yeah. Yeah. But I believe I've been directed very well. So No, but no big problem. Unless you go so far, but Yeah. no problem. yeah, there is also But big trust. What is exactly your major work of this? Is it being a journalist, getting some reports for future? For the future, I'm like on my own journalism. I'm not working for anybody because wherever I go, people ask me where I work for, who I work. Yeah, and I want to see the world. That's why I don't have a car. I don't have a motorbike. I have really small flat. I don't need much to live. I don't need much to live, but I'm spending money on travels. But I travel very on the budget. But do you know what? That's very good, because if you reduced the beauty of the world in your life, it becomes so simple to live. Yeah, sometimes I go out and it rains, and I'm more Yes. happy than having red Ferrari. And then you say, "Oh, Jesus." Have you ever heard about But you know somebody called Jesus? Jesus? Yeah. You know him. Yeah, whole Poland is Christian. Yes. Poland is Christian, Poland is Christian, but Yeah. what about you? I read him every second day. I'm very grateful what he given us, yeah. Who gave? Who gave? Jesus, yeah. Very good. Yeah, so Very In, many in, churches. in your area, you only have Roman Catholic. yeah. There are some Protestants, Jehovah Witnesses. Yes. Jesus. Rest of it is like all is Roman Catholic. What so. about the Pentecostal churches, like the born again church? Have you ever met some of them and share with them and know something about Pentecostal? Pentecostal? Yeah, No, never heard of it. you have never heard about that. No. So the Pentecostal churches started when the Holy Spirit descended upon the disciples. That's when the born again church was born, the Holy Spirit. So in that process of the Holy Spirit, now God gives us a very clear, short information. O moi drodzy, ale dostałem dawki napełnienia Ducha Świętego. Mianowicie byłem przez godzinę w rozmowie z tutejszym księdzem i z jego pomocnikiem. Zostały odprawione jakieś błogosławieństwa w moją stronę, długo to trwało. Czytaliśmy Biblię. No, nigdzie na świecie się tak nie spotkałem z żadną religią, która jest taka dosyć mocna w swoich przekazach, jak właśnie nauki Jezusa. Czekał już na mnie Kenneth, jedziemy na miasto. No i moi drodzy, ruszyliśmy z Kennethem, to jest Kenneth, poprowadzi nas. Będziemy ruszać się tutaj po okolicy Moroto, miasteczku, w którym mieszka około 15 000 ludzi.
Nie ma to jak zasięgnąć języka u lokalców. Chłopaki grali w jakąś grę przy drodze. Podjechaliśmy z Kennefem. Zapytał tylko, kto tam ma jakieś znajomości, żeby tutaj poprowadzić na tą górę. No i przyszedł się do nas jeden kolega, przyjechaliśmy tutaj. No to mamy zaplanowane, chłopaki mi tu opowiedzieli, że trzeba podjechać motocyklem około 20 km i podejść z innej strony, więc trzeba się ich słuchać. Zapytałem się kilkakrotnie tu kolegę. What's your name? Michael. Michael, I'm Michael too. Pleased to meet you. Zapytałem się Michaela, jaka jest, czy tam w ogóle kiedyś był, bo wiecie jak to bywa. Mogą mówić, że byli, a nie znają drogi. Więc jak usłyszał, że chce na główny szczyt góry Moroto się dostać, no to pokazał na mapie punkt, do którego trzeba dojechać na motocyklu. Wyruszamy rano, mówią, że o 8. No nie wiem, czy to jest aż taka odpowiednia pora, może wcześniej ich namówię. I też Kenneth z nami pojedzie, bo nigdy tam nie był na tej górze, więc w trójkę będzie raźniej. Jest jeszcze jedna sprawa tutaj lokalnej społeczności. Musimy się po prostu zapytać, bo na pewno będą zainteresowani, co tutaj Białas robi. I no, jest tutaj taka sprawa, że bardzo dużo ludzi przyjeżdża w ten rejon, bo odkryli bardzo duże złoża różnych kamieni, między innymi czerwonej chyba rdęci, złota i innych kamieni szlachetnych. Zresztą po drodze widziałem jakieś już chińskie budowle i to też słyszałem od jednego mieszkańców. Opowiadał mi, jaki mają właśnie problem, że przyjeżdżają ludzie z zachodu, bo wyczaili, że tutaj jest bardzo dużo właśnie, mówię, jakichś super drogich kamieni, między innymi diamentów, a mówi się, że odkryto tutaj w tym rejonie złoża złota o wartości około 13 trylionów dolarów. Trylion to jest chyba jeszcze 3 zera więcej od biliona na polskie, to nie wiem ile to jest w sumie. Więc się nie dziwię, że tutaj grube ryby z całego świata przyjechały, ależ tu pięknie jest. No i jutro będziemy zmierzać na tą górę. Ja nie jestem zainteresowany w żadnych kamieniach, no chyba, że mi się jakaś sztabka złota pojawi, no to będę myślał. Ale teraz popatrzcie, jaka tutaj wioska piękna. But I'm happy to help them. So pencils, some notebooks. We will see them in the city what we can get. It's okay then. Okay, thank you. Thank you. I'll bring you tomorrow. Okay? Bring you tomorrow, guys. Are you not happy? Yeah. You happy? Yes. Yeah, so tomorrow, Yes. don't worry. I thank you. I thank you. I'll bring them here. Because me also, I'll not forget. I'll remind you maybe. Yeah. If we, it's like if we go We will go like slowly to the city and buy this stuff and bring it tomorrow. That's cool. Thank you. Love you guys. Oh, sorry. Yeah. This one, I love everybody. All right. Shall bring books tomorrow, eh? Hi. How are you? Thank you. I'm very well. You? Good. I'm looking for some. You just enter. Let's come. Okay. Sorry, guys. Sorry. Chavo, some exercise books, eh? Like 96 pages. And the pencils, yeah. Not one. Not something as it How many? Okay. 6. Then pencil. Okay. How are you? Very well. Yeah. I'm Michael.
I'm also Michael. Please, you also Michael. Ah, there you are. Most of the people in China think they are namesakes, you see. Yeah, Then got their father is called Michael. yeah. Yeah, you see. Everyone is Michael here. Yeah. How are you doing? All right? Want to say? Yeah, please. Wow. We are still under construction. Under construction. Otwórzcie, pukajcie, a będzie wam otworzone. Zapytałem się tego kolegi Michaela, czy można wejść i... Znaczy w sumie to się nie zapytałem, nie będę was okłamywał, sam się zaproponował, że nas tutaj weźmie do środka. Wielka katedra, którą budują i mają za pół roku otworzyć. You're from where? I'm come from Poland, Okay. so in Poland everyone, you know, loves Jesus. You're Catholics. Yes. Very good. Very good, very good, Michael. very good. Namesake. Nemesek. Yeah. I'm Michael. Ako narakting yung dingid tan nga alo tangol kine community dilo siya alo. Wow. That's the altar. Wow. Look nice, eh? Amazing, man. Amazing. Thank you for taking me here. Thank you. Yeah, yeah. Those are the doors. So this is the altar. Yeah. These are 7 sacraments. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow. You know, I used to be altar boy for 6 years when I was a small kid. Yeah. That's very good. Znajduję się na zakrystii w pokoju konferencyjnym i tutaj, gdzie będą księża sprawować swoją służbę. By July, it's open. July. Yeah, the Okay. Pope will come to open. The Pope. Yes. Yeah. He's the only one to come to open. Wow. Tutaj chłopaki mają kuchnię, w której gotują posiłki, żeby wyżywić wszystkich pracowników. Dzisiaj nie ma pracy, bo główny inżynier pojechał do Włoch na wakacje. Wraca dzisiaj wieczorem i jutro zaczynają się normalnie prace tutaj. Mówią, że mają to skończone mieć w lipcu i że nawet papież przyjedzie. Thank you. That was a pleasure to be here and that you showed me the place. Yeah. And I wish you all the best. God bless you, man. Thank you very much. Thank you. Thank you. Okay, Michael. Bye. Bye. All the best. Michael, Bye. namesake. Next time you come when they open. When you open, yes. You get Then we can pray together. Thank you very much. Thank you. Normal life. That's what I like. Wait, jirang mundo. Don't want. Hello. How are you doing? Hey, Rolex. Rolex. That is all the bones. You need like how many eggs? I don't know. 2? 1, 2. Take care, Korea. How about the chip? And now the egg, yeah? Yeah, that's the egg now. I put in. So what are you cooking here? Beans. Yeah. Yeah, do. Słuchajcie, to jest ten słynny Rolex, czyli ciapati zawinięte w jajko, dodali mi tu pomidora. Very nice. Little bit of more salt. And just joking. Very nice. Thank you so much. Thank you. Alright. Tu mamy typowe afrykański street food, czyli Rolex. Skoczyło na bardzo gorący olej, więc nie przejmuje się żadne perturbacje żołądkowe. Bardzo dobre. Naleśnik po prostu z jajkiem. Wow. Awesome.
As I said a bit, this thing ran short of fuel. You run out of fuel? But still we shall go and so that we pass move around. We should tank it. We shall first move around. All right. You can go. All right. Muzungu. Yeah. I eat that in my country too. That also. Yeah. Also, Normal potato, sweet potato. also the other What they are selling here? This is sunflower. Sunflower. Oh, packed is sunflower. Okay. It look like a stone from the side. Is that the salt? Yeah, that's salt. Some parts for the motorcycles, yeah? This is for the bicycles. Oh, bicycles. Yeah. Because most of them, like in the villages, they just use the bicycles, and they buy maize, they go and grind till next week again. They come and like that. Every week. Every week, because in the village there, is there any way you can get this is where the cattle are, but we are late a bit. Okay. That's the site for the cattle, which were remaining there. I think people have taken them back because when it gets late, you may meet some bad people and they may attack you and even sometimes shoot you or kill you. Kill you because Yeah. of what? Because those who lack, they want to grab from the others. Oh. Yeah. What are those tables there? For animals. Okay. Maybe if there's a veterinary doctor who comes, if there's some cattle who need some injection, Oh. you see. You look at cattle. See? Where they make their mushomo, So that one they've made mushomo, like these legs for the bulls, they slaughtered. So some come and buy and they take the villages there if you want some diet. This is amazing, man. Yeah. This is what You want why it? I travel. Yeah. I'm glad you took me here, man. Yeah, so Can we walk through? yeah, you can still walk through towards the road. Some are struggling for this. Cause I know that I got you. When you move Who's in the village there? Yeah, that's the use of that one. Just like how this community looks like, but the other ones are badly off, they are doing badly. Mm-hmm. Sometimes they starve, they don't have water. Such things, see? At least these ones have come to the market, these ones they at least have something, They have something. they have something to come and at least to shop what to eat. That is, I don't know, why it's like pastor. a pastor. He's a pastor, is trying to pray for them. And they are cooking here? Yeah, they're cooking. Let's have a look at it. What they are cooking. The very minute I told you for the meat. This is this potato and some salt, yeah? This is maize. You see how they eat? This maize and some beans, Yeah. Yeah. I had this yesterday. You ate it? Very nice. Yeah. Timokin. O, właśnie, będziemy kupować. This is where we're going to drink. Hey. You see her?
To jest ta woda z saduratora, o której mówiłem wcześniej. This is not a drink. I This did is not petrol. I think you have seen it. Oh, I can smell it. You have smelled it. Now, some people, if you don't know, you see at the distance, you Yeah. say that it's really So he sells 1 liter and half a liter, yeah? a liter and a half liter. Yeah. That's a great story, man. Yeah. I'm happy that I made you smile. Hello. W kolejnym odcinku poznacie pastor Grace, niezwykłą kobietę, która od lat walczy o godność i przetrwanie ludzi z najbiedniejszych regionów Karamodża. Wspólnie odwiedzimy miejsca, gdzie życie toczy się na granicy przetrwania. Dzięki wsparciu moich przyjaciół uda nam się dostarczyć jedzenie na kilka miesięcy dla najbardziej potrzebujących. Ale to nie wszystko. Historia, która zaczęła się od pomocy, nabierze dramatycznego obrotu. Na koniec będę musiał uciekać z tych terenów. Policja ostrzeże mnie, że stąpam po bardzo niebezpiecznym gruncie. Co takiego wydarzy się w Moroto? Tego dowiecie się już w kolejnym odcinku. Nie możecie tego przegapić. Zapraszam.